Cześć, sympatyczni moi goście. Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia. Kanał poświęcony rzecz jasna wszelkim formom promocji zdrowia. Wszystko to, co służy temu, czyli odżywianie, suplementacja najwyższej jakości suplementami diety, magnetostymulacja, magnetoterapia, urządzenia, które możecie stosować do zastosowania medycyny tak zwanej fizykalnej, biorezonans, akupresura, akupunktura, masaże, konopie, czyli kanabinoidy, wszystko, woda oczywiście, dobry duch, dobry nastrój, śmiech, śmiech to zdrowie, wszystko co służy naszemu zdrowiu jest tutaj na tym kanale promowane, również dowcipy. Myślę, że troszeczkę zamieszczę takich po prostu, żeby rozluźnić nastrój. Kochani, o czym dzisiaj? No, jak zwykle temat bardzo trudny, nowotwory, z tym, że może teraz nie o przyczynach, tylko o samym leczeniu, jak to się w ogóle przedstawia w tej chwili, zwłaszcza w Polsce, w naszym kraju, bo tendencje światowe są straszliwe, w Polsce jeszcze gorsze. No i teraz pytanie, jak się nas leczy. Jedyne pobłogosławione metody, wytnij, otruj, spal, jak mówiła moja wykładowczyni, doktor nauk medycznych Brygida Adamek, kapitalny lekarz, wytnij, otruj, spal. I tak wielu lekarzy innych mówi, również których znam, bardzo dobrych lekarzy, serdecznych, z dużą empatią i tak dalej, którzy nie zadzierają nosa do góry i którzy nie uważają, że pozjadali wszelkie rozumy. A takich jest bardzo dużo. No, zasada Pareto 20/80, tak? I tam można dalej drążyć. Więc posłuchajcie, tutaj mamy akurat na ilustracji, widzicie, o tu i na miniaturce, która była wcześniej zamieszczona, tak, cel, pal, bach, jest sprawa załatwiona, wyleczymy. Byle 5 lat przeżyłeś, to znaczy, że się wyleczyłeś. Nieprawda, dzień później umierasz, nie umarłeś z powodu nowotworu. Nie, 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 ale już 5 lat przeżyłeś, to znaczy, że zostałeś wyleczony. Bzdury na kółkach, tego typu rzeczy, no a wszystko to opisuję, słuchajcie, w mojej książce, którą eksponuję zresztą, czy można uchronić się przed chorobą nowotworową. To jest taki tytuł, czy można uchronić się, ale ale również piszę tam, w jaki sposób, takie ogólne zasady podaję, w jaki sposób wzmacniać przede wszystkim organizm, jeżeli już nawet się mam nowotwór, żeby organizm dał radę radzić sobie, był w stanie radzić sobie z tą chorobą i z wieloma skutkami leczenia, jeżeli ktoś się w ogóle zdecydował na chemię, radioterapię i tak dalej, jako jedyne skuteczne metody i tak dalej, i tak dalej. No właśnie w tej książce bardzo piszę, obnażam te wszystkie różne historie, te mechanizmy, te kłamstwa dotyczące skuteczności terapii, te bzdury, które powiedzmy niektórzy mówią i tak dalej, i tak dalej, ale to mniejsza z tym. I mówię też o zakwaszeniu, znowu zresztą w tej książce drugiej, czego mogłeś jeszcze nie wiecie, o zakwaszeniu organizmu i skutecznym odchudzaniu, bo otyłość promuje raka również. Otyłość u kobiet, u mężczyzn to jest po prostu początek oczywiście nowotworu, bo masa stanów zapalnych i tak dalej. I posłuchajcie, żeby nie było, że jak to się mówi, że nie mówiłem, najpierw odniosę się do oficjalnych stwierdzeń sprzed kilku lat, akurat 2018 roku, do tego, co mówi NIK, i teraz co mówi NIK, to był 2018 rok, czyli rok, w którym ja wydałem moją książkę, czy można uchronić się przed chorobą nowotworową, jak to zrobić skutecznie i bezpiecznie. I teraz popatrzcie. Momencik, tylko zwiększę tutaj sobie czcionkę. O, jakieś reklamy sobie mi wchodzą, przeszkadzają. A jest 150 czcionka, ok, w porządku. Więc posłuchajcie, co mówi NIK. NIK ostrzega. Liczba Polaków chorych na raka rośnie. Tymczasem leczenie jest gorsze niż w większości krajów UE, Unii Europejskiej. Tak, to jest prawda. Myślę, że w sierpniu, już jest początek, ukażą się wywiady z pewną panią, która się zajmuje
Między innymi tą dziedziną, czyli jakością leczenia w Polsce, takimi powiedzmy otoczkami z tej dziedziny, to dowiecie się naprawdę bardzo ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że akurat dotrę do tej osoby i ona po prostu opowie wam, co wie na ten temat. I teraz posłuchajcie. Prawdopodobnie do 2025 roku, pamiętajmy, ten tekst był napisany 2 lutego 2018. Nagrywam tę audycję w sierpniu 2024 roku. Mamy jeszcze roczek ewentualnie do 2025. Prawdopodobnie do 2025 roku zachorowalność na choroby onkologiczne wzrośnie o ponad 25%. W Polsce. Nowotwory staną się wówczas główną przyczyną zgonów w Polsce, ostrzega Najwyższa Izba Kontroli w raporcie przygotowanym z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem, który obchodzimy 4 lutego. NIK zwraca uwagę również na fakt, że skuteczność leczenia onkologicznego w Polsce jest gorsza niż w większości krajów Unii Europejskiej. Pytania. Najpierw chodzi o tą zachorowalność. Posłuchajcie, w tej chwili w Polsce notuje się praktycznie około 200 000 zachorowań na nowotwory, z tego 100 000 umiera, a rak jest drugą przyczyną po zgonach, przedwczesnych zgonach z powodu chorób układu krążenia, bo zgonów z tytułu chorób układu krążenia to jest już ponad lekko 140 000, na raka umiera, znaczy umownie na raka, z powodu nowotworów, bo każdy rak jest nowotworem, nie każdy nowotwór jest rakiem, ale to jest jeszcze inna para kaloszy, że tak powiem. Więc prognozy są takie, że do 2035 roku tych zachorowań na nowotwory w Polsce będzie 300 000, 300 może więcej tysięcy i połowa z tego będzie umierać, czyli 150-tysięczne miasto co roku. W tej chwili umiera 100-tysięczne miasto w Polsce, a czyli jeżeli podzielimy to przez 365 dni, to wyjdzie gdzieś w granicach około 280 chyba ludzi, czyli codziennie runie w Polsce na ziemię, roztrzaskuje się jeden samolot z prawie 280 osobami na pokładzie. Tak to się dzieje. Nikt z tego tytułu nie opuszcza flag do połowy masztu, nie ma kirów i tak dalej, i tak dalej. Tak to jest. Więc jedziemy dalej. Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że konieczna jest jak najszybsza poprawa skuteczności profilaktyki. O, ja mam tu pytanie. Na czym powinna polegać ta profilaktyka? Bo zazwyczaj w medycynie to jest tak, wrzucam świadomie kamyczek do ogródka medycyny. Świadomie. Bo to, co się dzieje, to jest woła pomsta do nieba. Profilaktyka jedynie polegająca na tym, żeby wcześniej wykryć nowotwór i go leczyć, i w dodatku czym? Wcześniej wykryć, czy prawdziwa profilaktyka ta polega na tym, żeby nie dopuścić do choroby? A więc konieczna jest jak najszybsza poprawa skuteczności profilaktyki leczenia onkologicznego. Urząd proponuje m.in. włączenie lekarzy medycyny pracy w profilaktykę, wczesną diagnostykę nowotworów oraz wprowadzenie do szkół obowiązkowego przedmiotu związanego z edukacją zdrowotną. To mi się bardzo podoba. Ale znowu mam pytanie, a co tam będzie w tym programie? Bo jak ja znam już z autopsji różne tego typu programy, to pewnie to będzie przetkane wieloma bzdurami, kompletnie niewiedzą, zadufaniem medycznym i tak dalej. Będą dzieciakom wciskać tylko to, kit i młodzieży, że wcześniej się badaj i biegnie do lekarza. NIK zwraca uwagę, że już teraz w Polsce z powodu nowotworów umiera rocznie tyle osób, ile liczy populacja Legnicy, czyli około 100 000 ludzi. Czyli nie skłamałem, tak? Starzenie się społeczeństwa w najbliższych latach przyniesie kolejne trudne wyzwania dla systemów ochrony zdrowia, także w dziedzinie onkologii. Zaraz. Jak podaje Najwyższa Izba Kontroli, już dziś większość zachorowań na nowotwory złośliwe występuje u osób po 60 roku życia. Zaraz, to znaczy, że starość, kochani, jest
Co za bzdurne stwierdzenia. To są idiotyzmy. Dlaczego? Dlatego, że dlaczego pogłębiają się procesy starzenia? Bo organizm się zużywa. Jeżeli nie odnawiamy go, nie rewitalizujemy, w organizmie powstaje masa stanów zapalnych, to szybciej się starzejemy. Ale jeżeli powstają stany zapalne, procesy destrukcyjne, to zrozumiałe, że następują zjawiska choroby różnych rzeczy, różnych tych chorób. Stany zapalne, a później już pojawia się konkretna choroba. Ale ładne połączenie, ponieważ jesteś stary, to chorujesz na nowotwór. Co za bzdura. To w połączeniu z prognozami demograficznymi daje obraz Polski w 2025 roku, kiedy to blisko 20% społeczeństwa będą stanowiły osoby powyżej 65 roku. No ja już się do tej grupy zaliczam jako ponad 70-latek. To spowoduje, że wzrośnie także zachorowalność na choroby onkologiczne. Jeszcze raz, jesteś stary, to dlatego chorujesz na nowotwór. Boże, naprawdę to się trudno czyta. A nowotwory staną się nieprawdopodobnie tylko na 100%, główną przyczyną zgonu w Polsce. Staną się, o ile nie zapobiegniemy temu. A podstawowym zapobieganiem to jest to, co mamy w głowie. Wzrost naszej świadomości i zmiana sposobu, stylu życia. Od tego trzeba zacząć, kochani. Jedną z najskuteczniejszych metod ograniczenia zachorowań w przyszłości w ocenie NIK jest edukacja i profilaktyka. Oczywiste. Tylko na czym to ma polegać? Wiedza i zdrowy tryb życia, na czym ma polegać ten zdrowy tryb życia? Trzeba tą ramę wypełnić. Pomagają w zapobieganiu chorobom, również nowotworowym, a stała kontrola zdrowia umożliwia wczesne wykrycie niebezpiecznych zmian i skuteczne leczenie. Guzik, prawda, skuteczne leczenie. Raz, że Polak nie będzie poddawał się wczesnym wykryciom i skuteczne leczenie na bazie jakiej chemii i radioterapii, to nie żadne leczenie. Przepraszam, to jest moja opinia. Ja mam prawo takiej opinii wbrew niektórym głoszonym różnym tuzom medycznym mówić. Niech pokażą swoje wyniki. Tymczasem umieralność z powodu nowotworów złośliwych w Polsce jest dużo wyższa niż w większości państw Unii Europejskiej, choć paradoksalnie chorych jest mniej. Co więcej, jak wskazuje NIK, powołując się na dane OECD, wraz z Węgrami i Chorwacją należymy do państw, w których z powodu nowotworów złośliwych umiera najwięcej ludzi. Skuteczność leczenia onkologicznego w Polsce jest bowiem gorsza niż w większości pozostałych krajów Unii Europejskiej. Polaków najczęściej atakuje rak płuca i jelita grubego, wśród mężczyzn największe żniwo zbiera rak prostaty i pęcherza moczowego, wśród kobiet rak piersi i jajnika. I to byłoby tyle, jeżeli chodzi o ten artykuł, ale ja tutaj dodam troszeczkę z mojej książki, kochani. Właśnie tej książki Nie sam wróć. Czy można uchronić się przed chorobą nowotworową? Pewne fragmenty. Więc posłuchajcie, w rozdziale prognozy, to jest początek książki. W ogóle, zacznijmy od motta, bo to jest w ogóle początek książki, tylko ja tu będę musiał zwiększyć czcionkę, żebyście widzieli wyraźniej. Widok, powiększenie, dajmy 200%. Tak sobie mówię głośno, przepraszam. Więc zaraz. Już, muszę przeskrolować. Więc mottem do mojej książki stały się słowa doktora Rodrigo Rodriguez, amerykańskiego lekarza z pochodzenia chyba puertorykańczyka. Zapobieganie rakowi można opisać za pomocą pewnego stwierdzenia. Japończycy zwykle mówić, kiedy jest najlepszy moment na zasadzenie drzewa? 20 lat temu. To samo jest z prewencją raka. Kiedy należy zacząć? W dniu twoich narodzin. A ja mówię znacznie wcześniej. Przynajmniej kilka miesięcy przed poczęciem. Czyli rodzice mają być zdrowi. Musisz lepiej się odżywiać, pić dobrą wodę, uprawiać sport, troszczyć się o siebie, kupić ten ohydny tran, jeść produkty, które odżywiają, a nie pogrubiają,
Robiąc to, będziesz budować znacznie zdrowszy organizm. Staje się to jeszcze ważniejsze, kiedy masz raka. Przyjrzyj się możliwym opcjom, to bardzo ważne. Musisz aktywnie troszczyć się o swoje zdrowie, żeby odnieść jakikolwiek sukces. Mocne słowa, zgadza się? A więc na tym powinna się opierać profilaktyka, na tym, żeby zapobiegać chorobie, a nie profilaktyka, wcześniej zdiagnozować, jak najwcześniej się leczyć. Czym? Wprowadzając trutkę na szczury do naszych naczyń krwionośnych? I teraz drugi cytat, bardzo ciekawy. www.zwrotnikraka.pl jest taki portal. Wrażenie masowości, wzrostu liczby nowych zachorowań na nowotwory wynika w dużym stopniu z poprawy diagnostyki. Lekarze są w stanie coraz częściej wychwycić nowotwór w początkowej fazie, co ułatwia wyleczenie i przedłuża życie pacjenta. Wiecie co? Nie wiem, czy to napisał kłamca, czy jakiś nieuk, ale to napisał. Celowo zamieściłem ten cytat. Aha, czyli na przykład 50 czy 100 lat temu umierali ludzie tak samo na raka, w tych samych ilościach. Było 100 000 trupów w Polsce co roku i 200 000 zachorowań, tylko ci ludzie nie byli zdiagnozowani. Czyli stłucz panteromat, nie będziesz miał gorączki. Oni tam nie mieli termometru, więc nie mogli stwierdzić, że jest gorączka. A teraz mamy termometry i badamy gorączki. Przecież to jest taki mój autorski komentarz. I śmieszno, i straszno. Nie dziwcie się, że jestem bardzo cięty na tego typu ludzi, którzy piszą takie bzdury, po prostu, bo mnie, wiecie, nie chcę powiedzieć, co zalewa i tak dalej. Więc ja już nie będę tutaj czy odczytywał wam fragmentów dotyczących całego świata. W każdym razie Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że nadciąga tsunami zachorowań na nowotwory. I teraz podstawowym czynnikiem zachorowań na nowotwory już jest epidemia otyłości. Jeżeli nie powstrzymamy epidemii otyłości, w niedalekiej przyszłości stanie się ona głównym czynnikiem ryzyka raka, który zastąpił nikotynizm, powiedział przewodniczący sympozjum profesor Nippon Merchant z Vanderbilt University Medical Center z USA. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, jak groźnym czynnikiem ryzyka raka jest nadmierna tusza. Sondaż przeprowadzony wśród ponad 2000 Brytyjczyków na zlecenie Światowej Fundacji Badań nad Rakiem World Cancer Research Fund wykazał, że nie wie o tym aż 49% ankietowanych. I teraz słuchajcie, troszeczkę o Polakach. W 2030 roku aż o 75% zwiększy się na świecie zachorowalność na raka, ale według prognoz w Polsce w 2025 roku zachorowalność na raka zwiększy się o 40%. Nikt mówi o 25%. Tutaj Krajowy Rejestr Nowotworów przewiduje w tym roku, to było akurat dane na 2014, zostanie on wykryty u około 180 000 Polaków. W najbliższych latach znacznie zwiększy się liczba Polaków żyjących z rakiem. Już teraz z chorobą nowotworową zmaga się w Polsce 450 000 osób. Słuchajcie, to było w 2014, upłynęło 10 lat. W 2025 ich liczba przekroczy 600 000. Średni wskaźnik przeżywalności w populacji mężczyzn oszacowany na podstawie blisko 159 000 przypadków wyniósł niecałe 33%. Wskaźnik przeżywalności. Trzeba zrozumieć jeszcze, co jest to jest wskaźnik przeżywalności, ale jeszcze o tym będziemy mówić kiedyś. Wskaźniki przeżyć u kobiet w Polsce oszacowane zostały na podstawie blisko 150 000 przypadków. Albo zaraz, słuchajcie, powiemy. Wskaźnik przeżywalności to jest wskaźnik, który mówi, jeżeli przeżyjesz 5 lat po wyleczeniu z nowotworu, to znaczy, że już jesteś zdrowy, nie masz nowotworu. I człowiek umiera dzień później, już nie umarł z powodu nowotworu. Tak mówią statystyki. A więc teraz średni wskaźnik przeżywalności w populacji mężczyzn wyniósł niecałe 33%, czyli zaledwie 33%, 1/3 przeżywa te 5 lat. Cała reszta umiera znacznie wcześniej.
i tak dalej. Dalej, w 2016 roku, chodzi o Polskę, liczba chorych zwiększyła się do 180 300 i nadal będzie rosnąć. W 2014 roku na nowotwory zachorowało w Polsce prawie 60 000 ludzi. Główny autor raportu Tomasz Kiełczewski podkreśla, że zwiększa się również liczba zgonów z powodu chorób nowotworowych. W 2005 roku przekroczyła ona 90 000, w 2014 zwiększyła się do 95,6 tysiąca, w latach 99-2014 łącznie na nowotwory zmarło w naszym kraju prawie 1,5 miliona ludzi. Jest to populacja wielkością równa sumie mieszkańców Krakowa i Łodzi. To tak, jakby oba te miasta zniknęły z mapy Polski w ciągu 15 lat. Polska znajduje się w czołówce pod względem umieralności. Przed Polską w tej statystyce są Łotwa, Słowacja, Chorwacja, Litwa i Estonia. Najlepsze efekty leczenia uzyskano w Szwecji, gdzie 65% pacjentów chorych na nowotwory w latach 2000-2007 przeżywało 5 lat, a u nas 33%, czyli w Szwecji 2 razy więcej. W Finlandii 61% przeżywało, w Belgii, Austrii 61%. Średnio w Europie 5-letnie przeżycia w tym samym okresie osiągano u ponad 54% pacjentów, a w Polsce niecałe 33%. To jak to jest? O co tu chodzi? Niska 5-letnia przeżywalność pacjentów onkologicznych powoduje, że Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc pod względem umieralności. W przeliczeniu na 100 000 mieszkańców w 2013 roku na nowotwory złośliwe zmarło u nas 292 chorych, co stawia nas na 7. miejscu w Europie, po Węgrzech, bo u nich zmarły 352 osoby, w Chorwacji 334, Słowacji 327 i tak dalej, i tak dalej. W przypadku Polski współczynniki umieralności w porównaniu do innych krajów są wysokie zarówno w grupie osób młodszych, jak i starszych. Dalej cytat. Zachorowanie na nowotwór złośliwy w Polsce w wielu przypadkach oznacza nawet o kilkadziesiąt procent mniejszą szansę na skuteczne leczenie niż średnio w krajach Unii. Na leczenie nowotworów Polska wydaje rocznie zaledwie 37 euro średnio na jednego mieszkańca, przy 102 euro średnio w 27 krajach Unii. I słuchajcie, i tak dalej, zatrzymuję to udostępnienie, bo nie ma sensu tego mnożyć i straszyć, a oprócz tego, słuchajcie, tu nie chodzi kompletnie o straszenie, tylko o zrozumienie, że to jest potężna, potworna choroba, zagrażająca nam wszystkim, mnie również. I teraz jest pytanie, co z tym fantem zrobić? Co, jesteśmy zdani na, po prostu idziemy jak owce na rzeź? Dlaczego nie mówi się oficjalnie o przyczynie tego? W latach 30. XX wieku profesor Otto Warburg mówił wyraźnie, co promuje nowotwory. Hipoksja, czyli niedotlenienie i zakwaszenie organizmu. Im większa hipoksja, czyli, bo najpierw się w organizmie pojawia tak zwana hipoksemia, braki tlenu we krwi tętniczej, czyli niski stopień utlenowania, nie utlenienia, tylko utlenowania krwi. Ponieważ tej krwi jest mało we krwi tętniczej, to przeradza się na słabe zaopatrzenie tkanek w tlen, czyli dochodzi do hipoksji. Im większa hipoksja, tym większe zakwaszenie. Na to nakłada się to, co my zjadamy. A co my zjadamy? Konserwanty, barwniki, spulchniacze, polepszacze. 6 do 8 kg rocznie tego dziadostwa, plus plastik. Poddawani jesteśmy potężnym stresom. Wystarczy tylko otworzyć telewizor albo zacząć czytać gazety. Poddawani jesteśmy potężnemu smogowi elektromagnetycznemu, z którego prawie nikt sobie nie zdaje sprawy, zwłaszcza w Polsce. Mówię o tym na moim kanale. Kilka książek napisałem między innymi na ten temat. Cierpimy na hypoadrenię. Oczywiście tej choroby nie ma w ICD-11, w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, czyli
wyczerpaniu nadnerczy, które to wyczerpanie jest spowodowane przez przede wszystkim potężny stres i zakwaszenie, a stresy są różne, nie tylko psychiczne. To jest stres chemiczny, fizyczny, termiczny i tak dalej, akustyczny stres. Ojej, jak zamknij się, Boże, jak ty głośno mówisz, albo ścisz ten telewizor. I tak dalej. To są stresy. Zobaczcie, co robimy. To się mięśnie od razu napinają. Jak mamy stres, coś nas wystraszy, to momentalnie się spinamy. Albo od razu po prostu ewentualnie, no u mnie tak mam, że od razu przyjmuję postawę walki, odpowiedź na zagrożenie. I tyle. A więc stresy, które potężnie zakwaszają. Zakwaszenie, czyli zatrucie organizmu. Organizm nie jest w stanie oczyścić siebie. Wróćcie, słuchajcie, kochani, do mojej rozmowy z Anitą Dzik. Porównajcie zdjęcia, bo tam Anitka pozwoliła mi to zamieścić, jak wyglądała, jak dzisiaj wygląda i co ona mówiła. Jak weszła na nasz na kurację, kompleksowy program zdrowia, który oczyścił, ona miała przecież też początek nowotworu. Chodzi o drogi rodne. To zaczęło ją wysypywać przez skórę, miała, mówi, skórę jak poparzoną. Bo już toksyny nie były w stanie wyjść dzięki pracy nerek wątroby, więc wychodziły przez skórę, przez trzecią nerkę. Tu też mówi o tym, jak bardzo jesteśmy zakwaszeni, zwłaszcza są zakwaszone osoby otyłe, bo otyłość jest podstawową przyczyną, znaczy nie otyłość w gruncie rzeczy, bo otyłość jest też chorobą, ale otyłość to jest jedna z chorób i nie otyłość promuje raka, tylko zjawiska, które powodują otyłość. A otyli jesteśmy dlatego, że jemy śmieci. Gromadzimy śmieci w komórkach tłuszczowych. Wielu ludzi, dietetyk mówi kalorii, za dużo kalorii. Śmieci przede wszystkim, jeszcze raz powtarzam, 6 do 8 kg przeciętnego Polaka to są śmieci. To jest chemia, która nas zatruwa, która jest ładowana w nasze komórki tłuszczowe, jest w nas. I ona powoduje, zwłaszcza w tłuszczu wewnętrznym, bo organizm rozwija ten tłuszcz, żeby się bronić przed tymi toksynami. Wielokrotnie to powtarzam w moich audycjach. Przepraszam za wysoki poziom emocji, ale mnie to wkurza zwyczajnie. Dlaczego się tego oficjalnie nie mówi? Dlaczego się wprost przeciwnie mówi, że to są bzdury? To pokażcie swoje efekty do ciężkiej, a niespodziewanej. Co potraficie? Tylko wyciąć, otruć, spalić? Tylko tyle? Terapie, które potwornie obciążają organizm, tym bardziej go zatruwają, które są źródłem potężnej ilości wolnych rodników. Znam takie przypadki, kiedyś przyszedł do mnie znajomy, mówi, słuchaj, ale miałem historię. Jaką? No opowiadaj. Mówi, mam znajomka, który miał ojca. No i ojciec zachorował gdzieś chyba 70 czy 70 parę lat. No ja skończyłem 70. Czy to był starszy pan, on lat 80 nie pamiętał, no na raka. Oczywiście czerwona chemia, czyli czerwony diabeł, bo jest biała, żółta, czerwona. On dostał czerwoną chemię, czyli czerwonego diabła. No i okazało się, że nie mógł dalej tej chemii brać, bo lekarz onkolog powiedział, no proszę państwa, jest za słaby na tą chemię. On nie przeżyje. No więc wiadomo było, że tata już umrze. Został dany do hospicjum, po prostu no, nie było wyjścia. Nie było jak się po prostu opiekować. Jakoś ułatwić mu to odejście spokojne. I oni weszli na tą naszą kurację. Wspomaganie organizmu. No to w stosunku do takiej typowej kuracji, gdzie jest dna moczanowa, czy cukrzyca, czy jakieś tam inne po prostu choroby, no to jest kilka razy, że tak powiem, więcej pieniędzy trzeba zaangażować, bo trzeba więcej, powiedzmy, komponentów, znacznie wyższe dawki i tak dalej, i tak dalej. No gdzieś w granicach, powiedzmy, 3000 miesięcznie, 3 z kawałkiem, może niecałe 3. Na dzisiaj, na akurat początek sierpnia 2024 roku. No i co? Okazało się, że po półtora miesiąca tata zaczął wstawać, toaleta samodzielna, siusianie, takie inne historie, zaczął jeść. No więc dzieciaki, dorosłe dzieci, oczywiście tatę do lekarza, niech zbada. Lekarz zachwycony mówi, dobrze, się nadaje na chemię. Dali chemię 2 tygodnie i taty nie było.
Oczywiście ktoś może powiedzieć, że ploty bzdury, że to nie ma żadnego związku z tą chemią, która została mu dana. Taki cios łaski dosłownie i tak dalej. A ja mówię, że to jest właśnie przyczyna. Totalne niezrozumienie, jak to można robić. Kiedyś ten okres, kiedy wlewano tą chemię do naszych naczyń krwionośnych, to będziemy mówić, że to był okres potwornego barbarzyństwa. Średniowiecze to się nawet nie umywa. Mam taki, wiecie, słuchajcie, odcinek nakręcany o lobotomii, bo leczono niektórych homoseksualistów, prostytutki, niepełnosprawnych umysłowych przez przecięcie czołowego płata kory mózgowej. To robiono przez nos szpikulcami do lodu. Byli tacy lekarze. Lobotomię. Dzisiaj się mówi, że to było po prostu potworne barbarzyństwo. A lekarz był okrzyczany, który to robił. Tam jeszcze nie jeden, oczywiście. Nowoczesna metoda, skuteczna i tak dalej. Media piały zachwytu. Dzisiaj też pieją. Tylko nie wiadomo nad czym. Słuchajcie, nie jesteśmy, kochani, bezbronni. Dlaczego ja o tym mówię? Dlaczego po prostu mówię to z taką pasją? Bo to ciężkie, mówię, niespodziewane, nie jesteśmy bezbronni. Trzeba przede wszystkim przerwać ten szlak rozwoju nowotworów. Przyczyny, zadziałać na przyczyny. A tu jedynymi metodami są metody naturalne. Żadna chemia, czyli wprowadzenie chemioterapeutyków nic nie da, bo to zatruwa wtórnie organizm. Pogłębia stan. Komórki nowotworowe mogą zostać zabite, owszem, ale się zabija przy okazji organizm. Dla przykładu, komórki układu pokarmowego. One ciągle rodzą się i umierają, rodzą się, umierają. I teraz tak, stare, dojrzałe komórki już umierają, nowe, które jeszcze nie wykształciły się do końca, są zabite przez chemię. W jaki sposób w związku z tym ten pacjent w ten sposób leczony będzie mógł się odżywiać, jeżeli pokarm nie będzie przyswajany, bo czym? Przecież jelito nie funkcjonuje. Już nie mówiąc o trzustce, o innych narządach i tak dalej, i tak dalej. To jest zasada domina. Więc obudźmy się po prostu czas najwyższy. Zacząć zadawać pytania. I tyle. Kochani, jest kompleksowy program zdrowia, program wspomagania, nie leczenia organizmu, wspomagania. Ja nie jestem lekarzem, ja nie leczę. Zespół moich wielu przyjaciół z całej Polski, którzy wypróbowali to na sobie, wielu z nich powychodziło z nowotworów. Mam również takich znajomych, którzy powychodzili, sam akurat po prostu prowadziłem ich, powychodzili z nowotworów. Czy to zadziała na wszystkich? Nie. Nie, dlatego że nikt nie da gwarancji, też nie wiemy, czy ktoś będzie ściśle się do tego stosował. Nie wiemy, co naprawdę, jakie programy ma w głowie, czy naprawdę chce żyć. Więc nikt nie da gwarancji. A co, medycyna da gwarancję? Obudźmy się, kochani. Naprawdę. Dajmy sobie szansę. Szanse są. Wszystkiego najlepszego do następnej audycji. Może mniej tak emocjonalnej. Trzymajcie się, papatki. I oczywiście proszę ewentualnie o suby, o lajki, o komentarze. Podzielcie się swoimi jakimiś opiniami, wrażeniami, historiami. Ja myślę, że wiele opowieści moglibyście tutaj przytoczyć. Cześć, trzymajcie się. Jeszcze raz.